Dzień dobry, siemanderro i witam was w tym piękny, wiosenny, kwietniowy dzionek. Jako że zbliżają się wakacje, czas wyjazdów, a Macedonia jest cały czas takim niedocenianym miejscem, mało znanym. Chcieliśmy wam trochę przybliżyć to miejsce, ponieważ byliśmy tam w sumie miesiąc czasu. Tak, 2 razy byliśmy. Przejechaliśmy Macedonię od północy na południe, praktycznie całą, także to jest ranking nie miejsc od najlepszego do najgorszego, czy od najgorszego do najlepszego, ale po prostu taki subiektywny nasz spis miejsc, które warto zobaczyć. No mamy tutaj Listą. takie właśnie ściągi, żeby o czymś nie zapomnieć, żeby czegoś nie pominąć. Po prostu mamy taki kajecik tu swój i z niego będziemy korzystać w trakcie jakby tego filmu. No i co ważne, jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym miejscem bardziej szczegółowo, będzie chciał wiedzieć na temat tego miejsca trochę więcej, to zawsze pojawi się odnośnik tutaj w górze ekranu do konkretnego filmu, bo tych filmów mamy sporo właśnie o Macedonii na naszym kanale i tak samo wszystkie linki do tych miejsc znajdziecie w opisie tego filmu, także warto zajrzeć do opisu i tam znajdziecie poszczególne miejsca, o których właśnie będziemy mówić, czy też wspominać i opisywać w tym filmie. No troszkę nas tu dekoncentrują odgłosy wsi. No, ale W tle jesteśmy na słychać wsi, tak. traktor cały czas. Także musicie się przyzwyczaić do tych odgłosów wsi tutaj, także traktor będzie działo na pewno, bo tu sąsiad coś na polu se robi, no wiadomo wiosna, no trzeba coś tam obrabiać, nie wszyscy rolnicy strajkują, jedni pracują jak widać, no i no trudno, no. Jesteśmy na wsi, trzeba jakoś to przełknąć, tą pigułkę. Myślę, że to nie będzie za bardzo przeszkadzało. No nie, myślę, że nawet chyba tego nie słychać, bo mikrofony mamy bardzo blisko siebie, także może tam gdzieś w tle się ten dźwięk tego traktora pojawiać. To co, zaczynamy? No, zaczynamy, tak. Numer 1 na naszej liście to? Skopje, czyli stolica Macedonii Północnej. To miasto jest przezielone rzeką Vardar, dzieli się na starą część, tak zwaną muzułmańską, z najstarszym i najcenniejszym zabytkiem, naszym zdaniem, jakim jest twierdza Kale. I nieco zaniedbanym, trzeba też wspomnieć, a ma bardzo wielki potencjał i jest bardzo istotnym miejscem dla historii miasta, jak i całej Macedonii, prawda? Po starej stronie fajne, malownicze uliczki, sklepiki, meczety, nawet studnia, przy której gotował Robert Makłowicz. Makłowicz, tak, Można tak. dobrze zjeść i nam lepiej smakowało po tej starej stronie. Po nowej stronie królują pomniki, miasto jest odbudowane po trzęsieniu ziemi, trochę stylizowane na stare, ale to trzeba samemu ocenić. Jest to trochę kontrowersyjne, ponieważ mówi się na to miasto pomników. I miasto kiczu też między innymi, co niektórzy mówią, ale wygląd miasta Skopje rodzi mieszane odczucia. Naszym zdaniem każdy powinien pojechać do tego miasta, sam ocenić, ponieważ o gustach oczywiście się nie dyskutuje i każdy może mieć inne podejście do tego miasta i inne odczucia związane z obcowaniem w tym mieście, czy też zwiedzaniem tego miasta. Na każdym kroku możecie znaleźć pomnik upamiętniający tak. jakiegoś bohatera, ich całkiem od dawnych do całkiem nowych. Całe życie Aleksandra Wielkiego zostało przedstawione jako macedońskiego, po czym Grecja zabroniła im przywłaszczać sobie tego Aleksandra Macedońskiego. Bo Grecja uznaje Aleksandra Macedońskiego jako swojego nie macedońskiego, w sensie Macedonii Północnej. No na pewno warto odwiedzić to miasto, ma przebogatą historię. Działo się tam wiele na przełomie lat, również tragicznych wydarzeń, takich jak na przykład trzęsienie ziemi. Jeżeli ktoś oczywiście chce wiedzieć więcej na temat tego miasta, zachęcamy do obejrzenia naszego filmu. Link pojawi się teraz ponownie pewnie w górze ekranu i jak wspomniałem wcześniej, też znajdziecie go w opisie tego filmu. Będąc w Skopie, warto też wybrać się na Górę Wodno. Jest to góra, która króluje nad miastem z ogromnym krzyżem milenijnym. Na tą górę prowadzi kolejka linowa, czyli nie trzeba się tam wdrapywać pieszo. Co nas pozytywnie zaskoczyło, na górze bardzo fajna temperatura. W kwestii tej temperatury, nawiązując jeszcze do miasta Skopje, no to miasto jest betonowym miastem i naprawdę jest tam bardzo ciepło, także Góra Wodna jest fajnym takim miejscem, w którym można naprawdę odetchnąć od tego skwaru, prawda, Skopje. Są tam też miejsca na piknik. Dużo miejsc spacerowych, tak ogólnie Można jest. podziwiać piękne widoki na miasto i na pasmo górskie Szarpłanina.
Nie tylko szarpłanina, ale tak głównie na szarpłanina, no to fakt. Można wjechać na punkt widokowy, który jest umieszczony na tym krzyżu milenijnym. No my nie mieliśmy okazji tam wjechać, ponieważ wtedy był w remoncie coś się tam Winda działo. akurat była w remoncie. Tak, czy wymieniali tą windę, ale być może jak pojedziecie w tym roku, prawda, czy w późniejszych latach, to już prawdopodobnie wszystko będzie działało. Takim jeszcze miejscem, gdzie uciekają mieszkańcy z Skopie, z tego nagrzanego betonowego miasta, to jest kanion Matka. Jest to sztuczny zbiornik wybudowany na rzece Tereska. Można wynająć sobie łódkę, można się przejść jakimiś fajnymi szlakami w lesie i popłynąć na przykład do jednej z najgłębszych, jeżeli nie najgłębszej, bo nawet nie zbadano jej dna, jaskini wodnej na świecie, czyli jaskini Brelo. Tak, mieliśmy okazję, wykupiliśmy sobie taki rejs łódeczką z panem, który tą łódeczką sterował, ale można sobie też wynająć jakiś kajaczek jedno-dwuosobowy. Albo rowerki. Nie jest to jakaś specjalnie droga atrakcja, a naprawdę warto tą jaskinię odwiedzić. Jeżeli się idzie szlakiem wzdłuż kanionu Matka, to droga powrotna jest taka sama. Nam nie udało się niestety przejść całego tego szlaku, ponieważ część szlaku była zalana w tym okresie. No, ale na pewno warto odwiedzić to miejsce, chociaż musimy przyznać akurat, jeżeli chodzi o to miejsce, że może nie tyle nas rozczarowało, tylko no, spodziewaliśmy się bardziej spektakularnych widoków, bardziej jakichś wrażeń, prawda, w kwestii tego miejsca, a no było fajnie, ale no, nie było tego efektu wow tak zwanego. No i oczywiście filmy o Górze Wodno i o kanionie Matka znajdziecie również na naszym kanale i odnośniki tutaj będą się pojawiać cały czas na górze ekranu i oczywiście znajdziecie w opisie również naszego filmu. Następnym miejscem, które chcemy wam przybliżyć, jest Park Narodowy Mawrowo. Obejmuje on sztuczne jezioro Mawrowo. No jest to też wysychający akwen. Można zobaczyć zatopiony kościół Świętego Mikołaja, który się wynurzył. Który już nie jest zatopiony wynurzył de się facto, z jeziora tak. i teraz go remontują. Widać właśnie tu problem tej Macedonii z wodą. Na przykładzie tego jeziora, tak, zdecydowanie widać ten problem z wodą, bo no, wysycha tam to jezioro ewidentnie. My już mogliśmy przejść, prawda, po tym kościele suchą stopą, a jeszcze kilka lat wstecz, no to było widać tylko wieżę, prawda, tego kościoła. Co jeszcze nas zaskoczyło, to różnica temperatur pomiędzy właśnie Skopie a tym Mawrowo. Temperatury spadły no gdzieś, nie wiem, o 15 stopni? No coś, no na 10 na pewno, czyli jest zdecydowanie chłodniej, a to jest odległość, no nie wiem, ile tam było, z 50 kilometrów? No Coś takiego od Skopie, a byliśmy w szczycie sezonu, prawda? To, co warto jeszcze zobaczyć w tym rejonie, to na pewno wioska Galicznik, O, zdecydowanie. czyli podobno najpiękniej położona wioska w Macedonii, ponieważ nie możemy powiedzieć, że najpiękniejsza, Bo nie we byliśmy w wszystkich wszystkich wioskach, nie byliśmy, ale na pewno jest wyjątkowo położona i na pewno jest bardzo pięknie położona. Sam dojazd do tej wioski znajduje się wśród takich pagórków, wśród takich ogromnych przestrzeni, które przywołują na myśl, nie wiem, jakieś okolice Stanu Nevada właśnie w Stanach Zjednoczonych. Nie byliśmy, no ale z filmów tak wnioskowaliśmy. Tak, dało się to odczuć, miało się takie uczucie, jeżeli się jechało właśnie tymi drogami, tu gdzieś w oddali jakieś góry, tu jakieś przestrzenie, łąki, tu się wypasały jakieś dzikie konie, biegały, nawet na drogę wychodziły. No naprawdę, no, człowiek czuł się osamotniony w tej podróży takiej, no i to było naprawdę fajne. Także warto odwiedzić ten Park Narodowy Mawrowo, bo nawet w szczycie sezonu, jak byliśmy, no nie spotkacie tam turystów. A jak spotkacie, to można ich policzyć na palcach jednej ręki. Jeżeli chodzi o wioskę Galicznik, to wiąże się z nią taka tradycja Galiczkie Wesele. To jest taki festiwal organizowany raz do roku. I wtedy tam jest właśnie dużo ludzi i to już nie jest takie spokojne miejsce, w jakim byliśmy my akurat wtedy. No jest to ciekawe, zwłaszcza nawet, że prezydent Macedonii też tam jest obecny na tym festiwalu. Jest to bardzo huczna impreza i o szczegółach właśnie tej imprezy, tego galickiego wesela, to dowiecie się więcej z naszego filmu, prawda, właśnie o Galiczniku. Spotkaliśmy też tam takiego ciekawego dziadka, który nas oprowadził po kościele, ktoś nam próbował tłumaczyć, opowiadać tam z historii swojej rodziny. Zaprowadził nas na taki stryszek
pełen gratów, no i trochę nam tam poopowiadał. Starał się przynajmniej. Tak, zdjęcia nam tam jakieś pokazywał stare, czy też nie, może nie swoje, ale właśnie... Dotyczące swojej rodziny. Dotyczące swojej rodziny i historii właśnie miejscowości Galicznik, bo jak wspomnieliśmy, to jest malutka miejscowość, w której jest sporo domów, ale te domy to są zazwyczaj dacze takie letnie, prawda, mieszkańców. Albo opuszczone też Albo domy. opuszczone domy. Na stałe mieszkają tam 2 osoby. 2 osoby, tak, które prowadzą fajną restaurację i mieliśmy okazję być w tej restauracji, mieliśmy okazję jedną, dokładnie tą kobietę właśnie, czyli babę, tak? No chyba, kobieta to baba. Chyba Nie wiem. babę mieliśmy okazję poznać, nawet zrobiliśmy sobie zdjęcie, które teraz pewnie wam pokażemy. Warto do Galicznika i do Parku Narodowego Mawrowo pojechać. Są to wyjątkowe miejsca, wyjątkowo spokojne, zaciszne i naprawdę można poobcować tam i z naturą, i z fajnymi ludźmi i cieszyć się przede wszystkim przepięknymi widokami w miejscowości Galicznik. W pobliżu znajduje się też najwyższa góra i Macedonii i Albanii, czyli Golem Korab. Góra mierzy sobie 2764 metry nad poziomem morza. Nie jest to trudne wejście, ale zajmuje cały dzień, wiadomo, droga jest daleka. Przepiękne widoki. Takie fajne miejsca, w których można sobie zrobić pikniczek, nawet na samym szczycie. My trafiliśmy na przepiękną pogodę, nie można powiedzieć bezwieczną, ale ten wiatr był umiarkowany, mogliśmy sobie posiedzieć na tym szczycie, chyba byliśmy tam z godzinę, prawda? I spotkaliśmy tylko parę Czech. Czechów. Czeską parę Czech. Parę Czechów, tak. Spotkaliśmy tam na tej górze i to wszystko. I po drodze też chyba jakichś Francuzów spotkaliśmy, tak? Ta Moda Parka to byli chyba Francuzi, tak? Co dało się słyszeć. Wejście na samą górę jest w sumie takie trekkingowe bardziej niż jakieś spinaczkowe. Najgorszą opcją, jeżeli chodzi o tą górę, był sam dojazd do punktu startowego, czyli do punktu granicznego Strezimir, tak? Tak. Bo ta droga była taka, trochę ekstremalna. Szutrowa, wyboista, było sporo dziur. Są właśnie miesiące w roku, czy też bardziej w okresie zimowym, bądź też wiosennym, kiedy ta droga jest bardzo podmokła, staje się nieprzejezdna. Warto się zatrzymać przy pierwszym punkcie granicznym i tam zapytać właśnie o przejezdność dalszej drogi na Korab, bo tam ci granicznicy mają pojęcie o tym, jak wygląda dalsza droga, prawda? Wszystkiego dowiecie się oczywiście z filmu na naszym kanale o wejściu na Korab. Byliśmy cały dzień, nasz gospodarz się już troszkę chyba martwił o nas. A następny punkt to Park Narodowy Galičica z górą Magaro. Góra Magaro to jest najwyższy szczyt, nie. Góra Kota jest najwyższym szczytem Parku Narodowego Galičica. Ale Magaro jest Magaro jest umownym, bo to jest taka dostępna góra, na którą wszyscy wchodzą, prawda? I jest tak wyeksponowana, widać ją, prawda, z daleka i to jest taki umowny niby najwyższy szczyt, który nie jest de facto najwyższym szczytem. Że wszyscy wchodzą, to też jest takie umowne, ponieważ szczyt ma 2255 metrów i też się trzeba troszeczkę nagimnastykować, ale wejście nie jest trudne. Ale można z dość wysokiego pułapu się startuje, można fajną pętelkę zrobić. Co jest ważne, można stamtąd podziwiać oba jeziora naraz, czyli i jezioro Ochryckie, i jezioro Prespa. Chociaż ciut lepsze widoki są, jeżeli schodzi się już, prawda, z góry Magaro, trochę niżej, to lepszy mamy wgląd na te 2 jeziora. Naprawdę, jeżeli jest fajna pogoda, to są spektakularne, prawda, widoki na te jeziora, nie tylko na jeziora, na ogólnie okolice, na część Albanii, nawet kawałek Grecji tam widać. Także góra warta na pewno odwiedzenia, warto tam też się wybrać i jest to fajna przygoda i też nie jest specjalnie trudna. Nie, spotkaliśmy też rodzinę z dziećmi. Tak. W wieku szkolnym, takich Niemców, tak. którzy wchodzili na tą górę i też wyszli, wiadomo. Będąc już w tym miejscu, zostajemy przy jeziorze Prespa. Jezioro Prespa to jest drugie takie znaczące jezioro dla Macedonii. Jest ono podzielone na 3 kraje, czyli Macedonia, Albania i Grecja. Tutaj najbardziej da się zauważyć to, jak tej wody brakuje. Jezioro zmniejsza swoją powierzchnię.
Byliśmy w takim ośrodku, który kiedyś na pewno tętnił życiem. Dużo ludzi tam No przebywało, było widać kąpało po się. zagospodarowaniu tego terenu, że tam No i było widać przygotowane też, jakieś jak zjeżdżalnie i atrakcje związane z tym ośrodkiem plażowo-kąpielowym. Było to kiedyś prężnie działającym takim ośrodkiem, a teraz trochę wymarło, nie? Poziom wody znacznie się obniżył, bo ta plaża ogólnie się bardzo wydłużyła, jest teraz bardzo długa. Było widać, że ta cała infrastruktura związana z tym ośrodkiem plażowym była bardziej przesunięta w głąb lądu, a teraz jeszcze było dużo jakby nie stricte plaży, tylko taki teren zazieleniony, który został jakby wydarty z tego jeziora, prawda? Jezioro Prespa zasila jezioro Ochryckie, więc stąd ta woda też tam zanika. Drugą taką sprawą jest działanie ludzi, którzy pobierają tą wodę podobno, żeby nawadniać swoje sady, bo tam jest bardzo dużo sadów owocowych, sadów jabłoni. No i prawdopodobnie stamtąd jest pobierana ta woda pompowana, żeby nawadniać te sady. A jest to takie miejsce, takie jeszcze dzikie. Jeżeli ktoś chce poszukać takiego odprężenia od Ochrydy, czy też jeziora Ochryckiego i tak na spokojnie sobie spędzić czas, no to może pojechać na jezioro Prespa i tam odpocząć bardziej na spokojnie, tak można powiedzieć, jakby pojechać, nie wiem, na Mazury w latach u nas 90., 80., no to taki klimacik tam jest, Bardzo prawda? dużo ptactwa, Natury. Tak. No i tam przy okazji też zobaczyliśmy ten słynny Hotel Europa. W drodze Teraz powrotnej, już tak. zniszczony, spalony. Rzekomo ten hotel został spalony przez mafię, ale tak naprawdę nie wiemy jak było, bo nie ma dowodów na to. Tam różne hipotezy były na temat spalenia tego hotelu. Jednak nigdy go nie odbudowano. Jest to taka gratka dla fanów urbexu, chociaż jest tam dosyć niebezpiecznie moim zdaniem. Jak właśnie w takich ruinach urbexowych, ten kto zajmuje się urbexem, czy też lubuje się w tych klimatach, to wie, że w takich miejscach zazwyczaj jest niebezpiecznie, także trzeba uważać, ale jest to fajne miejsce, ponieważ no, nikt tego nie pilnuje, nikt jakby nie zabrania tam wchodzenia i można podjechać pod sam Położenie hotel. jest bardzo piękne. Piękne są widoki stamtąd też właśnie na jezioro Prespa. Warto na pewno odwiedzić to jezioro, warto też właśnie się wybrać do tego hotelu. Więcej informacji znajdziecie, prawda, w naszym filmie na ten temat. Będąc przy parkach narodowych, trzeba też wspomnieć o Parku Narodowym Jablanica, w którym byliśmy w 2017 roku, podczas naszej pierwszej wizyty w Macedonii. Wykupiliśmy sobie taką wycieczkę, taki off-road, no i pojechaliśmy jeepem właśnie te góry. To była taka wycieczka wykupiona, gdzieś tam byliśmy w hotelu wtedy i myśleliśmy, że to będzie taki stricte turystyczny trip, ale okazało się, że jechaliśmy sobie tym jeepem, jakby nie było zaliczania poszczególnych punktów, czyli nie przemieszczaliśmy się od punktu do punktu, jakiś określony czas. Pan kierowca wypuszczał nas, róbcie sobie co chcecie, zawoził nas w kolejne miejsce i totalnie tak na luzie się to toczyło i w spokojnym klimacie, bez jakiegoś pośpiechu czy też poganiania turystów, prawda? Bardzo miło to wspominam. Bardzo miło. No niestety zrobimy tutaj jakieś przebitki filmu z tej wyprawy. Nie mamy, bo wtedy jeszcze tak na poważnie nie bawiliśmy się w YouTube'a, nie wstawialiśmy jeszcze filmów, chociaż już jakieś tam nagrywki były z tego miejsca. Teraz widzicie pewnie te filmiki już takie, że tak powiem, amatorskie totalnie. I teraz bardzo ciekawy punkt Macedonii, bardzo intrygujący i taki niepokorny, niezjednany, i który warto na pewno odwiedzić też będąc w okolicach jeziora Ochryckiego, prawda? Tak, Republika Wewczani, samozwańcza republika, republiki nikt oczywiście nie uznał. Jest to górska wioska, słynąca ze swoich źródeł, broniąca tych źródeł. No i postanowili ogłosić się republiką, mają swój paszport, swoje pieniądze. Oczywiście tym się nie płaci, no ale pieniądze są, nazywają się licznik. Paszport też sobie kupiliśmy. Ale o co chodzi z tą republiką? To właśnie o to chodzi, że oni bronili od lat, czy bronią nadal tych swoich źródeł, do których chce mieć dostęp tamten rejon, całej Macedonii, a oni uznali te źródła za swoje i jakoś nie chcą się specjalnie dzielić tymi zasobami, prawda, naturalnymi, które posiadają i przez to walczą tam ciągle i byliśmy w tej miejscowości, mieliśmy okazję zobaczyć te źródła. Jest to fajnie zagospodarowane, tam można naprawdę też w upalne dni tam wypocząć, ponieważ jest taka ulga w tych upałach, jeżeli wchodzi się do tego lasu, gdzie są te źródła, jest taki delikatny chłodek, można pospacerować, odpocząć od upałów i ogólnie cała ta wioska Wewczanie jest bardzo
bardzo urocza, są piękne, nie dość, że widoki z tej miejscowości, to sama miejscowość, tak jak Beata wspomniała, przez którą przypływa mnóstwo rzeczek, potoczków, strumyczków i to nadaje uroku jakby tej miejscowości. Bardzo fajnie się tam spaceruje, można spokojnie spędzić tam nawet nieśpiesznie cały dzień, naszym zdaniem. I Z czego jeszcze słynie Republika Wewczani? Słynie z organizacji karnawału. Należy do Stowarzyszenia Miast Karnawałowych obok Wenecji. I tutaj właśnie co roku odbywa się taki festiwal, karnawał z przebierańcami. No coś też fajnego, też chcielibyśmy to kiedyś zobaczyć. co ważne, nie jest to też taki promowany punkt w Macedonii. No też nie spotkaliśmy tam jakichś tłumów turystów. Na spokojnie można sobie było zwiedzić tą miejscowość, co też jest fajne. I ci, mimo tego, że niepokorni mieszkańcy okazali się być bardzo fajnymi, przyjaznymi ludźmi i można też tanio tam zjeść. Na pewno taniej niż nad samym jeziorem Ochrydzkim. Są fajne lokale, z których też skorzystaliśmy. Jadąc drogą właśnie z Wewczani, można też zobaczyć kompleks klasztorów Kaliszta. W się kierunku nazywa. bardziej Albanii już się kierujemy tam. Ale jest to nad samym jeziorem. Tak. Są to takie świątynie wykute w skale, zachowane z czasów, kiedy powstały, w niezmienionej formie. Nic tam nie było odnawiane. Freski są po prostu w takim stanie, w jakim były, w bardzo dobrym stanie. W bardzo dobrym stanie. No, bardzo fajny kompleks. Miejsce ważne zarówno dla chrześcijan macedońskich i dla muzułmanów, ponieważ odwiedzają to miejsce też muzułmanki, z tego co tam się dowiedzieliśmy, prawda? Proszę o łaskę macierzyństwa. Tak, tak. Ten film jest połączony jakby z tą naszą republiką wcześniej wspominaną Wewczanie i to jest w jednym filmie ten klasztor Kaliszta, także warto ten film obejrzeć chociażby ze względu na te dwa bardzo ciekawe miejsca w Macedonii, które warto odwiedzić. Poruszając się wokół Jeziora Ochrydzkiego, nie sposób też nie wspomnieć o Zatoce Kości. To jest taka replika osady, która była postawiona na palach tam prawdopodobnie 1200 lat przed naszą erą. Można zobaczyć mniej więcej, jak sobie wyobrażali, jak ludzie tam żyli. Archeolodzy łowili na jeziora najpierw kości zwierząt, dlatego dalej szukali, znaleźli ceramikę, znaleźli te pale, na których stała ta platforma, zachowane bardzo dobrze w mule jeziora. No jest to taka atrakcja troszeczkę odpustowa, że tak powiem, ale w muzeum można się też ciekawych rzeczy dowiedzieć i warto wybrać się tam w tygodniu. Jakiś spokojny dzień, prawda, żeby... Bo tam jest dużo wycieczek zorganizowanych, które przyjeżdżają i wtedy jakby Przepływają statkami. zaburzają ten spokój takiego zwiedzania. My tego wybraliśmy miejsca. się w taką strasznie wietrzną pogodę. Jezioro było wtedy bardzo zburzone. No, Bałam musieliśmy się. uciekać przed deszczem ostatecznie. Bardzo był taki porybisty wiatr, te fale rozbijały się o tą osadę. No było to dla Beaty bardzo przerażające. No i już za nami Doświadczenie. zamknęli bramy, czyli jednak oni też się obawiali o bezpieczeństwo tych ludzi. Tak, my zamykali już później teren właśnie tej Zatoki Kości. Nie można było zwiedzać już po nas. No i następny punkt to monaster świętego Nauma. Wycieczkę do tego miejsca można połączyć właśnie z wycieczką do Zatoki Kości, ponieważ z Ochrydy są organizowane takie rejsy, które są łączone właśnie Zatoka Kości i monaster świętego Nauma. Jeżeli ktoś chce sobie zwiedzić zorganizowaną prawda, wycieczką, to może te dwa punkty sobie zwiedzić, zaliczyć. Jeżeli będziecie mieli możliwość taką, żeby odwiedzić te miejsca na własną rękę, zdecydowanie polecamy, ponieważ byliśmy ze zorganizowaną wycieczką i byliśmy tam sami samochodem i widzimy, odczuliśmy tą różnicę. Naprawdę mieliśmy święty spokój, nielimitowany dużo czas, czasu. dużo czasu, mogliśmy na spokojnie wszystko sobie zwiedzić, a z zorganizowaną wycieczką było to na zasadzie, że był niby ten rzekomo wolny czas, ale wszystko odbywało się, no o tej godzinie spotykamy się, w tym miejscu, o tej, w tym i to człowiek tak zobaczył coś, a już nie mógł zobaczyć innych rzeczy, których był ciekawy, ponieważ no, czas go ograniczał. Co tym razem zrobiliśmy? Tym razem weszliśmy sobie na spokojnie do cerkwi. Słuchaliśmy bicia serca świętego Nauma, bo można podobno usłyszeć, ale ja nie usłyszałam. Ostatnim razem, kiedy byliśmy z wycieczką, nie mogliśmy się tam nawet dopchać. Tak, bo było tyle ludzi. Poszliśmy sobie do źródeł rzeki Drin.
Można wykupić sobie też tam wycieczkę łódeczką. Tak. A myśmy piechotką, można tam dojść na spokojnie, Jest fajny to też spacerek. wycieczka całodniowa, może być, można się tam okąpać, jest cała infrastruktura turystyczna w tym miejscu, czyli są plaże, Tak, są można plaże coś fajne. zjeść, Można- można się wyciszyć w tym ogrodzie przyklasztornym, można iść na spacer do lasu, jest tam też pole namiotowe. Są pawie, które są niebywałą atrakcją tam tego parku, prawda, obok klasztoru świętego Nauma. No jest bardzo fajne miejsce, tylko też, jeżeli jest taka możliwość, wybrać się w takich godzinach wcześniejszych, gdy jeszcze nie zjeżdżają tam właśnie te zorganizowane wycieczki, to lepsza jest taka opcja na Podobno spokojnie. pierwszy prom przypływa o 11. O 11. Także przed 11 warto się tam wybrać, żeby na spokojnie sobie to zwiedzić. My byliśmy właśnie w tych godzinach i nam się to udało i było zdecydowanie lepiej niż jak byliśmy ze zorganizowaną wycieczką. Zachęcamy do obejrzenia filmu. Jest to właśnie połączony ten film Zatoka Kości i Klasztor Świętego Nauma. Bardzo fajny film. Można się sporo dowiedzieć i zobaczyć, w jaki sposób nam udało się zwiedzić to miejsce. No i na koniec co? Perełka. Perełka Bałkanów. Ochryda. Ochryda. Tak. No tutaj można się rozwlekać, bo jest naprawdę wiele do zwiedzania. Jest Miasto historia. bardzo dużo cerkwi różnych, niektóre bardziej znaczące, mniej znaczące, małe, duże. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest Wzgórze Plaośnik, czyli szkoła piśmiennicza ochrycka i pierwsza cerkiew tam wybudowana. Twierdza Samuela, oczywiście punkt obowiązkowych, wznosząca się nad całym miastem. Cerkiew Świętego Jana w Kaneo, to jest takie widokówkowe miejsce, gdzie najwięcej zdjęć, najwięcej folderów. Pocztówka właśnie Macedonii, Stamtąd. ogólnie całej, nie samej Ochrydy, tylko całej Macedonii. Jeżeli piszecie w Google'ach Macedonia, to na 99% zobaczycie zdjęcia właśnie z widokiem na cerkiew Świętego Jana Kaneo. Kaneo to jest dzielnica Ochrydy. Tak. No jest cerkiew świętej Zofii, jest... To też jest fajne miejsce, organizowane Bardzo. są tam koncerty. Ta cerkiew była kiedyś przekształcona w meczet, teraz odnawiają te wszystkie freski. I te freski są naprawdę bardzo stare i piękne, można ich nawet dotknąć. Ogólnie w całym mieście Ochryda natkniecie się na mnóstwo cerkwi. Naprawdę przechadzając się po tym mieście, co chwila gdzieś spojrzycie w bogi, jest jakaś cerkwia. Także no nie sposób chyba wszystkich tych cerkwi zobaczyć, zwiedzić. Nam udało się może kilkanaście nawet tych cerkwi zobaczyć. I jeszcze ważny punkt to jest teatr rzymski, prawda? Właściwie to teatr antyczny, ponieważ był budowany w czasach antycznych, no i wystawiano tam spektakle. Później w czasach rzymskich został przekształcony na arenę walk gladiatorów, wykonywano tam egzekucje, no i pozostał zasypany ziemią do niedawnych czasów. Dopiero niedawno go odnaleźli, odkopali, odnowili, no i dzisiaj odbywają się tam różne festiwale. A co się odbywa też? Odbywa się ochrydzkie lato. Festiwal Ochrydzkie Lato i my mieliśmy okazję być akurat podczas trwania tego festiwalu. No i nie można oczywiście pominąć samego jeziora Ochrydzkiego, który jest dla wielu największą atrakcją, prawda, miasta Ochrydy. Same plaże właśnie w Ochrydzie to nie są jakby zbyt imponujące. Są to małe, raczej kameralne plaże, ale można gdzieś w okolicach już, chodząc gdzieś na obrzeża, to już takie spotkać większe plaże. My byliśmy na plaży Miro, tak? Woda w jeziorze jest bardzo czysta, można sobie wykupić rejsy. Jak już wspominaliśmy wcześniej, rejsy do Zatoki Kości, czy też klasztoru Nauma, ale też rejsy takie wzdłuż jeziora, typowo widokowe, prawda? Panowie tam proponują i można za fajne pieniążki się dogadać tam z tymi panami, którzy tymi łódkami tam kursują wzdłuż tego brzegu jeziora i można popodziwiać, prawda, z innej perspektywy Ochrydę. Szczególnie to stare miasto jest wyniesione na takim wzgórzu, z czego też pochodzi właśnie nazwa Ochryda, czyli pierwsi osadnicy, którzy tam przychodzili, spojrzeli na to wzgórze, to mówili Ochryda, czyli O wzgórze. o wzgórze, dokładnie. Pomijając te wszystkie zabytki, Ochryda ma wspaniałe uliczki, fajny klimat jest z tego miasta. Przechadzając się tymi właśnie klimatycznymi uliczkami, fajne są lokaliki, w których też można w sumie niedrogo zjeść. Jest to chyba najdroższa destynacja z tych wszystkich, w których byliśmy w Macedonii. No ale nie ma się czemu dziwić, bo to jest jakby najbardziej turystyczne miejsce w Macedonii. Jest tam najdrożej, aczkolwiek nie jest drogo, jeżeli chodzi o koszty wakacyjne, prawda, porównując tak z innymi krajami Europy, to jest tam naprawdę tanio, jest taniej na pewno niż w Polsce. Są też wspaniałe promenady, miejsca spacerowe, miejsca rozrywkowe. To jest ogólnie miasto, które
żyje nocą, prawda? Tam w okolicach godziny 12, 1, 2 w nocy to miasto zaczyna żyć, zaczyna się coś dziać, tam zaczynają ludzie zjeżdżać i no, my przechadzając się często właśnie w okolicach godziny 2 w nocy, to było dużo więcej ludzi niż na przykład o godzinie czy w godzinach popołudniowych w Ochrydzie. Naprawdę miasto tętni nocnym Życiem życiem. nocnym. Tak. To już był ostatni punkt? To już był ostatni punkt, tak? Oczywiście te miejsca, o których wspomnieliśmy w tym filmie, nie wyczerpują jakby tematu Macedonii, ponieważ jest tam jeszcze dużo więcej atrakcyjnych, fajnych, ciekawych miejsc. To są miejsca, które nam udało się odwiedzić i pewnie jeszcze wracając do Macedonii kiedyś, to zobaczymy jeszcze inne miejsca. A jeżeli wybieracie się w tamten rejon, to możecie skorzystać z naszych propozycji, możecie sobie ustalić miejsca, które chcielibyście zobaczyć. Tak, myślę, że ten film właśnie będzie pomocny pod tym względem, że da wam jakieś rozeznanie o miejscach, które nam udało się zobaczyć i będziecie mogli skorzystać z tych naszych poradników, z tych filmów i czerpać z tego jakąś wiedzę, która wam się przyda przy zwiedzaniu właśnie Macedonii, a jest to naprawdę wspaniały kraj z niesamowitym klimatem. Nauczeni doświadczeniem wiemy, że warto coś wiedzieć na temat różnych miejsc, które chcemy odwiedzić. Niekoniecznie trzeba z tego zrobić film, niekoniecznie trzeba robić dużo zdjęć, ale warto po prostu mieć już jakieś rozeznanie, jeżeli jedziemy do jakiegoś miejsca, Tak. co moglibyśmy tam zobaczyć, żeby później na miejscu nie tracić czasu. Jeżeli ktoś do Macedonii wybiera się, czy też planuje się wybrać samochodem, to możecie zobaczyć nasz film z naszej właśnie podróży samochodem do Macedonii. Teraz oczywiście odnośnik wyświetla się u góry ekranu i jak zawsze no, w opisie filmu znajdziecie link. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zechcecie zwiedzić Macedonię naszymi śladami i napiszcie w komentarzach, co udało wam się zwiedzić. Napiszcie też w komentarzach, jakie są wrażenia odnośnie waszego pobytu w Macedonii i zwiedzania tych miejsc, które przedstawiliśmy w tym filmie. A teraz już w tym pięknym krajobrazie, w tych pięknych pejzażach tutaj naszych okolicach Wandrusowej chaty, to za nami to jest tawuła się nazywa. Bardzo fajna roślinka, bardzo fajnie pachnie i jest miododajna, nie? Pszczółki to lubią bardzo. Także pozdrawiamy was serdecznie. Życzymy udanego tripu po Macedonii. Oby wam się udało zwiedzić to, co my zwiedzili, albo jeszcze więcej, a jak zwiedzicie więcej, to napiszcie, co jeszcze warto zobaczyć w Macedonii. Podpowiedzcie nam jakieś wskazówki, rzućcie tutaj w komentarzach, żebyśmy mogli w przyszłości, jeżeli się wybierzemy do Macedonii też, prawda, to zwiedzić i wiedzieć już coś na temat tego miejsca. A teraz już trzymajcie się ciepło, pogody ducha i uśmiechu i tradycyjnie do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś. i do zaś. No, muszę to dobrze pod dupą dane, żeby za chwilę nie jebło ta ławka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, siemandero i wytomwa. Jeszcze raz. Nie umiesz powiedzieć witam was? Ale tam kurde locy ty. Co to jest? Regulec. Jak to jest? Co ja go dam? No teraz przed chwilą, że chcesz go dam. Nie możesz mi wspomnieć. Pim. Idź przynieś ten perfum. Ja. Nie wiem. Hugo. A kupiłam, patrz, bo widzisz, że jeszcze coś kupuję, to nie chcę. Tak, zróbcie. Co my gadali? No to w hotelu Europa. To jest to ciekawa rzecz.